Z nami jest już szkoleniowiec naszego zespołu, Henning Berg. Zapraszamy do zadawania pytań. Good morning, coach. Good morning. Lechia are one of the opponents that Legia don't like to play against. Is that right? Yeah, we had our last firm victory over them, I think 4 years ago, when we beat them 3-0 at home. Last two games were very narrow and tight, 1-0. Should we expect anything different tomorrow? No, I think it will be a tight game. I think it will be a tough game, difficult game. They have bought a lot of players. They have many changes the last year. I've not been in this country for so long, but they've changed a lot with coaches and with players, and bought a lot of players in the summer, and of course getting Mila as well now in the winter. So of course they have been a big transition there, and they are wanting to challenge for the top. There's no doubt about it, and of course they are a little bit behind at the moment, but I'm sure they would like to be a top club. We played there last year in an important game, end of the season, well, close to the end of the season, and we played a good game. We won 1-0, so we're happy with that. And of course every game we play against Lechią Gdańsk will be close games, because they are a good team, and they have the finances to get players and to make changes when they need to. So I think they will have ambitions to be a little bit higher up in the league than they are at the moment. Czy Lechia jest dla nas niewygodnym rywalem, ponieważ te mecze są zawsze bardzo wyrównane. Trener powiedział, że rzeczywiście oczekuje wyrównanego, ciężkiego meczu. Lechia Gdańsk kupiła bardzo dużo zawodników, następowało tam dużo zmian, właśnie jeśli chodzi o piłkarzy, jeśli chodzi o trenerów. W lecie pozyskali wielu zawodników, w zimie pozyskali m.in. Sebastiana Milę. Chcą być w tej czołówce ligowej. Być może teraz jeszcze w 100% to nie wychodzi, ale na pewno staną się w końcu topową drużyną. Kiedy graliśmy z nimi, wygraliśmy 1-0. To jest ten mecz, który trener pamięta, z którego jest bardzo zadowolony. Natomiast każde spotkanie z Lechią będzie wyrównane, będzie zacięte. Lechia jest drużyną, która posiada odpowiednie finanse, żeby w razie potrzeby właśnie dokonywać tych zmian czy kupować graczy. Mają na pewno ambicje, żeby być wyżej niż w tej chwili w tabeli. How is Elio Pinto after the injury he got in the game against Podbeskidzie? He is okay, but he's not injury free. He's got a knock, but he's also got a little strain on the knee and the ligament, so he will be out for a little bit. We don't know how long yet, but speaking to the doc, he said it wouldn't be too long, so maybe a week or 10 days or something like this. But of course it happened on Wednesday, so it's a little bit too early to say with these type of injuries, but it's nothing very serious, and hopefully he should be back in training within, well, maybe 10 days, yes. Jak stan zdrowia Elio Pinto? Trener powiedział, że Elio czuje się dobrze, natomiast ten uraz kolana cały czas jeszcze mu dolega i kiedy będzie mógł zagrać, ciężko powiedzieć. Z tego, co powiedział doktor, może to zająć 10 dni bądź więcej. Pamiętajmy o tym, że wydarzyło się to niedawno, w środę, i jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby oceniać, kiedy będzie mógł wrócić do swojej pełnej dyspozycji, natomiast być może będzie to właśnie 10 dni, może więcej. Hello, coach. When you think of Gdańsk, of Lechia, what are your first thoughts, first pictures that you see? A good stadium, football team who are ambitious, who's bought a lot of players, who made many changes the last year, both, like I said, with coaches and with players,
bought a lot of Polish players as well, because last year they had a foreign coach and they got foreign players. And from the summer they got Polish coach with, and then they bought a lot of Polish players. And of course, for them to invest with Mila as well from Śląsk was a big thing for them. So of course they are ambitious and they want to get closer to the top. I'm 100% sure. Jakie są pierwsze skojarzenia naszego trenera, kiedy słyszy hasło Lechia Gdańsk? Trener powiedział, że jest to na pewno ładny stadion, jest to drużyna z ambicjami, która kupiła ostatnio wielu zawodników, natomiast doszło w tym zespole do dużej liczby zmian, zarówno właśnie jak trener powiedział, jeśli chodzi o trenerów, jeśli chodzi o zawodników. Teraz trochę zmieniła się być może ta ich koncepcja, ponieważ obecny trener jest Polakiem, dlatego kupili wielu polskich zawodników. Wcześniej, kiedy był zagraniczny trener, starali się kupować zagranicznych piłkarzy. W zimie oczywiście dokonali dużej inwestycji, którą był Sebastian Mila. Jest to dla nich spora sprawa i na pewno chcą znaleźć się w tej czołówce ligowej. So one more question. As it comes to the way of Lechia play, does anything in the style of Lechia impress you in a special way? No, they are quite. They play in more or less the same way every time they play, and have a set way of playing. And of course, they have good individual players in that system as well, and they're added to the team with like I said, with Milan, also Gerson coming in now in the winter. But of course, experienced team. With knowledge of most of them with the Polish league, but good experienced players of the Polish league, and playing the same way that they normally do. Of course, the pitch should be a little bit better now than it was earlier after the break after Christmas, because they had a little bit problems like we did with the pitch. But now the pitches are getting better, which is good. So maybe it's a little bit easier to also play football. But Lechia Gdańsk has been quite solid. They've not conceded many goals. They've not scored that many either, but they've been looking to dominate games and have most of the possession, and are a quite an aggressive and high intensity team. So yeah, and they've been like this for quite a while. Yes. Czy coś w stylu Lechii jest takiego, na co trener zwraca szczególną uwagę? Trener powiedział, że w większości spotkań Lechia prezentuje bardzo podobny sposób gry. Dominują tam oczywiście indywidualności, o czym świadczy chociażby Sebastian Mila. Jest to doświadczony zespół, który świetnie zna polskie drużyny i standardy polskiej ligi. Natomiast grają przeważnie w podobny sposób. Warto wspomnieć, że oczywiście teraz na stadionie w Gdańsku murawa prezentuje się dużo lepiej niż tuż po tej świątecznej przerwie, ponieważ Lechia miała podobny problem jak my. Być może teraz będzie właśnie łatwiej grać w piłkę nożną. Jest to solidna drużyna z solidną obroną, nie traci wielu bramek, nie strzelają również ich zbyt dużo, natomiast dominują w tych spotkaniach, posiadają piłkę przez większy czas posiadają piłkę niż przeciwnik, prezentują dosyć agresywny styl gry. Coach, in the 3 games after the international break, 2 against Podbeskidzie and 1 against Piast, Legia had 51 shots, while before the international break, in the 3 games against Wisła, Lech and Śląsk, we had only 26 shots. How should we understand it? Is that simply a matter of the fact that, well, Piast and Podbeskidzie are not as good as Lech and Wisła, or maybe something changed during the break and during the internationals? Yeah, in the training sessions, and maybe we simply, I don't know, learn how to create more chances. Well, what can I say? I think it's a combination of many things. Of course,
Krakow and Lech and Śląsk are good teams, and the pitch is getting better now than it was when we played these teams. Even though we played Lech away, the pitch was super, so it was good. But that was also a game we played well. But of course, it's away to Lech Poznan, and you're not gonna have 50 shots on goal in that game. So I think it's a combination of course, who you play against, but also that we are improving, we are developing, and maybe the rhythm and the timing and the movement and how we play together is a little bit quicker and a little bit better and a little bit more quality than it was earlier in the winter for many different reasons. And if that is the case, that is good. But of course, we know every game is different, and we expect a tough game against Legia Gdańsku. We don't expect to have 40 shots on goal in that game. We will be very, very happy if we can win. We expect a tough game, and we know we have to defend well. But also we would like to attack well, use the ball well. So it's another game, but a good game for us to play, and we look forward to it. Tutaj padła taka ciekawostka, ponieważ po tej przerwie na zgrupowanie reprezentacji w 3 meczach Legia oddała 51 strzałów, w meczach z Podbeskidziem i Piastem. Natomiast w 3 meczach poprzedzających to zgrupowanie ze Śląskiem, z Wisłą i z Lechem Legia oddała tylko 26 strzałów. I czy miało cokolwiek na to wpływ? Trener powiedział, że oczywiście składa się bardzo wiele czynników właśnie na takie statystyki. Nie zapominajmy, że jeśli chodzi o Wisłę, Kraków, Lecha czy Śląsk, są to naprawdę dobre drużyny. Może też miała wpływ na to Murawa, która teraz już prezentuje się dużo lepiej. Można powiedzieć, że tak naprawdę świetne warunki były tylko właśnie w Poznaniu, jeśli chodzi o boisko. I też trener powiedział, że było to bardzo dobre spotkanie, natomiast kiedy gramy z Lechem, nie oczekujmy, że padnie tam wielka ilość strzałów. Może nie miał wpływ na taki wynik tylko przeciwnik, ale również rozwój, ten rytm meczowy. My teraz gramy dużo szybciej na boisku, prezentujemy tą odpowiednią jakość. Natomiast oczywiście jeśli chodzi o ten mecz z Lechią, to nie oczekujmy, że oddamy nagle 40 strzałów czy padnie 40 bramek. My przede wszystkim chcemy wygrać to spotkanie, dobrze operować tą piłką, już nie możemy się doczekać tej rywalizacji. Lechia tomorrow want to beat their attendance record in the game against Legia. Can it motivate Legia in any way, or you just feel proud that almost every team in the league prepares in a special way for the game against Legia? No, I think it's good, and we would like to play with as many people in the stand as possible, even though not everybody is going to shout for us. But it creates a good atmosphere for the games, and every player would like to play in games where it's a full house and a lot of noise. So that is, we are used to it, and we like it. And of course, when the team that has won the league the last 2 years are traveling, playing away games in Poland, there will be interest, of course. But the history of this club is normal. So that is something we look forward to. And also seeing some of our former players, with Łukaszek and Wauchen, and they are good players, and they are playing more games now, and of course that is probably why they left Legia as well. So it'll be good to see them. Podczas tego meczu z Lechią oczekiwany jest rekord frekwencji w Gdańsku. Czy ma to dla nas jakieś znaczenie? Trener powiedział, że rzeczywiście jest to bardzo dobra wiadomość. My zawsze chcemy grać chcemy grać otoczeni jak największą liczbą kibiców, ponieważ to kreuje fantastyczną atmosferę. Ten cały hałas, jesteśmy do tego oczywiście przyzwyczajeni i lubimy to. Natomiast nie jest to nic wyjątkowego, ponieważ wiadomo, że drużyna, która 2 razy z rzędu zdobyła ostatnio Mistrzostwo Polski, zawsze będzie budziła ogromne zainteresowanie i w historii naszego
naszego klubu jest to normalne i trener tutaj jeszcze dodał, że w drużynie Lechii będziemy mieli okazję zmierzyć się z takimi zawodnikami jak Kuba Wawrzyniak czy Daniel Łukasik. Oni oczywiście teraz mają okazję grać dużo więcej. Pewnie to był też powód, dlaczego zdecydowali się na odejście z Legii. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Hi coach, Filip Pelc, AS Info. I would like to ask you, are you happy that you will play against Lech in final? In the final, yes. Well, I'm sure the supporters are happy, and we did expect Lech Poznan to go through. Maybe not as dramatic as it was yesterday, but for them to beat the third division team at home by 2 goals or more, of course, it's what you expect. So they made it through, and as the big favorites, and now we will play them in the final, which will be hopefully a big occasion against two good teams and 2 big clubs, and of course we want to win. But we look forward to the game, and it should be a good final. Yeah. Co trener sądzi o tym, że zmierzymy się z Lechem w finale? Trener powiedział, czy jest szczęśliwy? Trener powiedział, że na pewno nasi kibice są bardzo szczęśliwi. My spodziewaliśmy się, że przyjdzie nam się zmierzyć właśnie z drużyną z Poznania. Nie oczekiwaliśmy może, że będzie to wyglądać w tak dramatyczny sposób, ale kiedy Lech mierzy się z drużyną z 3. klasy rozgrywkowej, no to wiadomo, że można się spodziewać tego, że odrobi straty i że padnie dużo bramek. Finał będzie to naprawdę wielki mecz, dwa wielkie kluby, 2 wielkie drużyny. Oczywiście chcemy wygrać to trofeum, natomiast będzie to na pewno wielkie wydarzenie. Dziękuję bardzo.